Dzisiaj rozpalimy od góry w piecu kaflowym. Niektórzy myślą, że w piecu kaflowym nie da się rozpalić od góry albo nie da się palić wygodnie od góry. Zaręczam Was, że jest to jedyna wygodna i bardzo efektywna metoda palenia w tym piecu. Tak naprawdę jest to piec przystosowany do palenia od góry, jako że ma masę akumulacyjną, dzięki czemu na palenie poświęcamy 15 minut, a piec pracuje 2 godziny dziennie. Czy to dużo? Sami ocencie. Potrzebne nam jest około 3,5, może 4 kg węgla. U mnie to jest 33, trochę zbyt mocny, natomiast da się go spalić w miarę nie kopcąc. Przesuwamy pozostałości z wczoraj na koniec rusztu. Wybieramy ewentualne spieki czy popiół. Pół rusztu musi być czyste. Na to walimy węgiel i układamy w ładny stosik, tak żeby nie wystawało za bardzo poza ruszt. Wtedy praktycznie nie potrzebujemy nic poprawiać w dalszej części palenia. Na to dajemy rozpałkę, którą wciskamy w węgiel i przykrywamy drewnem suchym. U mnie to są gałązki z sadu, dlatego wykorzystam je dzisiaj jako podpałkę. Tak naprawdę wystarczy 5-6 gałązek, jeśli się nauczycie je ładnie układać. Mniej więcej w ten sposób, żeby ogień miał którędy przejść, ale żeby się zajęło. Jeśli trzeba, no to dorzućcie potem jakąś 1 czy 2 gałązki, jeśli wam zacznie coś przygasać, co może mieć miejsce, jeżeli nie macie doświadczenia. Jak widzicie, drzwiczki dolne mam zamknięte, czyli zabezpieczam się, żeby dym nie poszedł mi do mieszkania. Natomiast możecie mieć je otwarte, jeżeli ciąg jest słaby, musicie sami to ocenić. Jeśli wszystko jest ok, otwieramy dolne drzwiczki i właściwie automat się nam załącza. Obserwujemy przez jakiś czas, czy wszystko jest ok, natomiast generalnie możemy iść sobie zrobić kawę. Po 10 minutach, czy tam po 5 minutach, jak już się w miarę rozpali, zostawiamy uchylone drzwiczki górne i dolne i co najwyżej przyjdziemy za jakiś czas sprawdzić, czy się pali, jeśli nie będzie słychać nic z pieca. Nie polecam rozpalać gazetami. Dużo części z tych gazet potem ląduje w kanałach dymnych w piecu i niespecjalnie nam ich tam potrzeba, bo potrzeba nam odbierać ciepło z tych kanałów, a nie zamykać. Polecam rozpałki takie jak używam ja lub podobne. Szybciej i wygodniej za grosze i zdrowie dla pieca. Jak już wspominałem, metoda jest bardzo wygodna i bardzo ekonomiczna. W 2 godziny ładujemy piec, który oddaje nam ciepło przez 24 godziny. Jeśli jest inaczej, może coś być nie tak z piecem, może być nieszczelny albo za mały. Mój piec ma 2 metry i spokojnie wystarcza 3-3,5 kg węgla przy paleniu codziennym w zimę. Jeśli spada, muszę uruchomić drugi piec, no i wtedy idzie tego węgla trochę więcej, natomiast nadal są to śmieszne ilości opału. Na zimę schodzi mi mniej więcej 500 kg, co jest generalnie wartością dla mnie bardzo akceptowalną. Dobra, widzimy, że już się w miarę pali, więc możemy drzwiczki ustawić w pozycję pracy, czyli mniej więcej porówno, dolne i górne, w zależności od ciągu, tak żeby nie furkotało na całą kamienicę, żeby sobie cichutko dudniło w pokoju, w którym się znajduje. Drzwiczki nie mogą być za mocno otwarte, ani za słabo. Jak będą za słabo, to będziemy wędzić opał, a nie palić. Nie będzie z tego ciepła, natomiast jeśli za mocno wszystko pójdzie w komin, nie zdąży się odłożyć w szamocie. Pamiętajcie, że szamot nie jest jak woda i dosyć wolno przyjmuje ciepło. Jeśli wszystko przepuścimy w godzinę, nie zdąży on przyjąć całego ciepła, natomiast jeśli rozłożymy ten proces troszeczkę, spokojnie ogarnie temat. Pamiętajcie też, że szamot może mieć w środku na przykład 300-400 stopni, natomiast na zewnątrz będzie miał dopiero 50-60. Warto to uwzględnić przy zamykaniu piecu, kiedy zastanawiamy się, czy jeszcze dołożyć, bo coś jest zimny. Nie, właśnie wtedy należy go zamknąć i on za chwilę stanie się ciepły. Największy błąd przy obsłudze kaflowych jest palenie, aż cały piec będzie gorący. Marnujemy przy tym bardzo dużo opału, a przy tym ryzykujemy, że piec się rozjedzie lub pęknie. Przy normalnej obsłudze z paleniskiem ani z piecem nic absolutnie się nie dzieje. Jeśli nie przesadzamy z opałem, wszystko będzie ok. Jak nam trochę za mocno furczy, zmniejszamy drzwiczki dolne i górne, bądź ustawiamy
korygujemy, aż się nauczymy. Jak wejdziecie trochę w wprawy, to właściwie jedyne czynności, które będziecie robić, to ustawiać drzwiczki, nic więcej nie będzie potrzebne. Dlaczego górne drzwiczki są otwarte? Po to, żeby lepiej dopalać spaliny. Jeżeli zamkniemy, cała komora zrobi nam się w sadzy. To jest wina oczywiście też węgla, który jest ogromnie smolisty, dzięki temu daje bardzo dużo ciepła, natomiast trzeba być tego świadomym i wpuścić mu tam górą powietrze, żeby nie zabrakło tlenu do palenia. Wtedy odwdzięczy nam się bardzo dużą ilością ciepła oraz bardzo czystymi spalinami. Sąsiad nie będzie wiedział nawet, kiedy rozpalamy w piecu. Jak widzicie, dymu nie ma. Oczywiście, jeśli niewłaściwie ustawimy drzwiczki, może się okazać, że trochę tam przykopci, ale nadal jest to dużo mniej niż przy metodzie palenia od dołu. Jeśli dym jest bardzo czarny, dajcie trochę więcej otwarcia górnych drzwiczek. Jeśli dym jest biały, dajcie górnych drzwiczek trochę mniej. Dla mnie wyjściowa pozycja to jest mniej więcej porówno. Trudno to określić przez słowa, natomiast będziecie wiedzieli, o co chodzi, czyli ten moment między powstawaniem sadzy w palanisku, a uciekaniem większości ciepła w komin. Jeśli macie węgiel typu 31, albo po prostu jesteście leniwi, to zamknijcie te górne drzwiczki i operujcie tylko dolnymi. Przyjdźcie tylko za godzinę i za 1,5 godziny sprawdzić, co tam się dzieje z tym piecem. Uważajcie, żeby drzwiczki przy małych rozwarciach się nie zamknęły, a tak generalnie to nie macie się o czym martwić. Kupcie czujnik czadu, bo pies w każdej chwili może się rozszczelnić, nawet jeśli o niego dbamy i palimy od góry. Lepiej dbać o swoje bezpieczeństwo niż potem. Przy zamkniętych drzwiczkach tlenek węgla nie zostaje dopalony, więc może się przedostawać do domu przez nieszczelności. Po godzinie warto podejść do pieca i zobaczyć, czy większość się przepaliła węgla i ewentualnie troszeczkę pogrzebać pogrzebaczem, zamknąć górne drzwiczki i zrobić sobie kolejną kawę. Piec już wtedy powinien być lekko ciepły, natomiast za kolejną pół godziny bądź godzinę piec powinien być już u góry lub w innym miejscu, jeśli macie inną konstrukcję, gorący, a w pewnych miejscach ciepły. Nie jest on jeszcze gorący, natomiast właśnie w tym momencie należy zamknąć piec, jeżeli cały węgiel już jest przypalony i została tylko warstwa małych, niespalonych koksików. Objawia się to czarno-czerwonym światłem w popielniku. Jeśli nie jesteście pewni, otwórzcie na chwilkę górne drzwiczki, byle nie za długo, bo szkoda ciepła, które idzie właśnie w komin. To jest dla wielu ludzi nielogiczne, czyli zamykanie pieca, kiedy jeszcze on nie jest cały gorący, natomiast tutaj są największe oszczędności. W środku szamot już ma 300-400 stopni nawet, natomiast na zewnątrz ma dopiero 50-60. W momencie, kiedy zamkniemy to ciepło, ono wyjdzie na zewnątrz i mamy olbrzymie oszczędności. Jeśli to jest dla Was za mało, wrzućcie jutro trochę więcej węgla i zobaczcie, czy Wam wystarczyło. Może zmieńcie ustawienia drzwiczek lub zamknijcie je troszeczkę szybciej. Natomiast nigdy nie róbcie tego po dorzuceniu węgla oraz jeśli jeszcze nie został przepalony. W tym przypadku poczekałbym jeszcze z 10 minut i dopiero zamknął. Jeśli nie macie czujnika czadu, a wydaje Wam się, że piec jest nieco nieszczelny, lepiej wydłużyć sobie życie poprzez lekkie wydłużenie czasu zamykania drzwiczek na amen. Generuje to oczywiście straty cieplne, 10-20% efektywności możemy stracić, zależy jak długo będą otwarte, natomiast jeśli nie macie pewności, nie zamykajcie. Mi się osobiście nie zdarzyło, żeby na czujniku cokolwiek się pojawiło, nawet gdy zamknąłem dosyć wcześnie drzwiczki, natomiast nie wiem jak jest u Was, lepiej sprawdźcie to zanim zrobicie coś takiego. Jeśli do tej pory paliliście długo od dołu, czyli zasypując żar węglem, zacznijcie od mniejszych ilości węgla, bo macie prawdopodobnie bardzo dużo sadzy w piecu, która zacznie się wypalać. Jeżeli zrobicie to za jednym razem, prawdę mówiąc, nie wiem co się stanie.
Paląc w ten sposób możemy liczyć na efektywność pieca rzędu nawet 85% i w przypadku palenia od dołu będzie to około 60%. Redukcja emisji jest ona bardzo duża i z ponad 400 jednostek możemy zejść do około 70. Sprawdźcie sobie w normach, jakie kotły spełniają takie właśnie emisje. Ale o tym będzie następny odcinek.